Witam wszystkich. Jedziemy dzisiaj z Seatem Leonem z 2007 roku 2.0 TDI, 243 tysiące km przebiegu. Na wstępie co mogę powiedzieć, że troszkę się zdenerwowałem, wkurzyłem, jak wsiadłem do tego samochodu i właśnie przejechałem jakieś 3 dni 200-300 km tym samochodem. Akurat tam nie miałem samochodu, bo oddałem tam Hyundai'a na wymianę łożysk i tak dalej. I byłem zmuszony tym samochodem pojeździć i tak troszkę się zdenerwowałem. Ale dlaczego właśnie? Bo dawno już takim samochodem nie jeździłem. Już troszkę zapomniałem. Te samochody to już mi się na drodze, nie będę tu ukrywał, kojarzą z takimi, no już z takimi starymi roszpurami. To jest jednak 2007 rok, 15-16 lat. Czyli auta już dawno nie nowe. No i dlaczego się zdenerwowałem? No bo uwierzcie mi czy nie, tutaj wsiadłem do tego egzemplarza. Jest to egzemplarz prosto z zagranicy, 243 tysiące km przebiegu, czyli niedużo, bo wychodzi to, jak obliczałem, 16 tysięcy km rocznie. Czyli taki kierowca jak ja, bo ja też więcej nie robię samochodem, ponieważ cały dzień jeżdżę dużym autobusem po 13 godzin, to nie mam gdzie tych kilometrów też nabijać. Tak samo tutaj ktoś też te 16 tysięcy robił, czyli 243 tysiące można uznać za taki ekstremalnie bardzo niski przebieg. No to gdzieś 15-16 rok w dieselkach samochody po jakichś flotach i tak dalej mają taki przebieg. No ale co mnie tak zdenerwowało? A no właśnie mnie to zdenerwowało, że człowiek, każdy z was, ja, ty i tak dalej, w takim progresie idzie i te samochody coraz bardziej chce mieć świeże rocznikowo, coraz nowsze, coraz więcej też trzeba na te samochody wyłożyć pieniędzy. No i tutaj wsiadasz do takiego, myślę, świeżego, fajnego, w fajnym stanie Seata, też bezwypadkowego, oryginalnego całego, no taki jak na kanał mój przystało. Ciekawy egzemplarz, nie taki wyjęty gdzieś normalnie wiadomo z czego. I wsiadasz do takiego egzemplarza i patrzysz, że no kurwa mać, za te od 12 do 18 tysięcy, gdzieś taki przedział jest cenowy w zależności od stanu. Jedziesz tym autem, prowadzisz go lepiej, naprawdę lepiej jak te auta po 40-50 tysięcy. No nic tutaj widzisz, że nie brakuje, wszystko jest naprawdę na swoim miejscu. Ten układ kierowniczy, przyspieszenie, komfort jazdy, nawet dotyk tutaj tej kierownicy, to wszystko jak w tych siedzeniach się siedzi i sobie myślisz, no kurczę, to po co wydawać tyle pieniędzy, nie? No ale wiadomo, mamy to wpisane już w geny, że musimy progres i jeszcze raz progres. No i się na takie samochody już nie oglądamy. Dzisiaj w obecnych czasach są to już samochody dla takich ludzi młodych, którzy swoje auto, myślę, kupują jako pierwszy samochód i tak dalej. Lub jeśli ktoś naprawdę długo używa jakiegoś 1.9, no wiadomo, no są to 15 tysięcy, 16-17. Nie każdego może nawet na tyle być stać. No ale z duchem czasu już można powiedzieć, no nie idzie ten samochód. Dlatego, jak powiedziałem, młodzi ludzie, Leon zawsze był uwielbiany przez młodych, czy ten starszy egzemplarz i tak dalej, do chipowania, do tuningowania i tak dalej. To gdzieś taka półka tutaj klienteli. Auto 2.0 TDI, mój ulubiony silnik na pompowtrysku, właśnie na pompowtrysku, na Common Railly. W tej chwili mam w domu samochód też 2-litrówkę i jeżdżę na co dzień i od razu mówię, że mimo że 3-krotnie może być droższy od tego, tamten samochód, to o wiele lepiej mi się jeździ tutaj na tych pompowtryskach. A też chciałem powiedzieć, że z samochodami tymi z takiego roku produkcji, ja miałem 2.6 rok, później miałem 2.8, bo miałem 2 Altea i Toledo,
to zrobiłem jakieś 200 000 kilometrów. Naprawdę wtedy dużo jeździłem, byłem młodszy na wczasy, do Zakopanego wszędzie się jeździło tymi samochodami. To naprawdę ufam i wierzę bardzo tym silnikom, ponieważ ja miałem, bo tu ten kod silnika taki niebezpieczny i miałem dwa samochody. Toledo mogę wam pokazać na zdjęciu, w 2009 roku było, miało 3 lata, 115 000 przebiegu, sprzedałem chyba około 200, a gdzieś chyba z 250, już nie pamiętam, 40 może, odkupiłem z powrotem dla żony swój samochód własny, co u mnie się nawet często zdarzają takie sytuacje, i dorobiłem do 280 000. Ten silnik taki BKD to był dokładnie, taki co tam wszystko ma się rozlatywać, też taki no niby do dupy bardzo, i tam można powiedzieć do końca wszystko było oryginalne. Dwumasa oryginalna była, turbo oryginalne, wszystkie wtryski. Jeden tam miał jakoś lekką odchyłkę, ale wszystko było w oryginale na prawie 300 000 kilometrów. Po prostu nic mi się nie działo z tym samochodem. Dlatego do dzisiaj je bardzo lubię. Później się okazało, że właśnie ten, co ja miałem, to był właśnie z tych najlepszych, bo dopiero po paru latach ludzie zaczęli poznawać te samochody, te kody ich silnika i tak dalej. Bo na początku to wszyscy się bali, tam no strach był niemiłosierny i ceny tych wszystkich tam jakichś regeneracji, czy tam jakichś wtryskiwaczy i tak dalej były horrendalne. Nawet za wymianę rozrządu to ktoś mi powiedział w 2009 3000 zł, że to będzie kosztować jakiś taki. To ja pojechałem normalnie do salonu Seata, tutaj u nas w Osielsku, to z tymi wszystkimi tam płynami i tak dalej, pompą wody, to 1600 zł zapłaciłem, a później się dowiedziałem, że ktoś to za 1000 zł robi, czy za 900. No ale tam jak już za 1600 powiedzieli, to od razu dałem to zrobić w tym moim Seacie. To jak dziś pamiętam, ale takie były nagonki cenowe, jak się z kimś pogadało, co się na niczym nie znał, i taka ta fama, to ona do dzisiaj jeszcze istnieje w tych samochodach. Także no jest taki zły fam na te samochody, ale oglądałem teraz ostatnio takie najnowsze, co miały po tydzień, dwa, najlepsze diesle, najlepsze skrzynie biegów tam. 9. miejsce i tu znów być może mała kontrowersja, czyli 2.0 TDI od Volkswagena. Coraz trudniej kupić dobre auto z 1.9 pod maską i są to z reguły samochody dużo starsze. A jeśli chodzi o 3.0 TDI, to tak szczerze chyba wolałbym wymienić 2-litrówkę na kompletnie zregenerowaną, niż zrobić sam tylko rozrząd w 3.0 TDI i jakieś pierdółki dookoła. Tu już nie chodzi o to, co jest lepsze, a co tak naprawdę ma sens. I serio, to już nie te czasy, że jak coś się stało w 2.0 TDI, to mechanicy łapali się za głowę czy rozkładali ręce. Te silniki są po prostu opanowane i robią naprawdę duże przebiegi. Najlepsze benzyniaki i w najlepszych dieslach już w pierwszej dziesiątce ustawili tego 2.0 TDI, bo facet powiedział tak: miał tam swoje jakieś bolączki, ale mechanika cała, wszystko poszło tak do przodu, że wszyscy tak się na tym poznali i tak doskonale sobie z tym radzą, że jest to teraz godny następca kultowego 1.9 TDI, który, jak wiadomo, wymiera już po prostu. No to już, jak ja mówiłem, jest to już stary samochód i trudno w fajnym stanie go znaleźć, bo przeważnie to jest przez młodzież, przez młodych kierowców zjechanych do cna taki samochód. Także polecam ten egzemplarz, bo na taki nie wygląda. A gdzie tutaj szukać jakiegoś starego Leonu, Octavia 1 i tak dalej z tamtych lat? No już po prostu to już jest przeszłość i nie da się nimi już jeździć. No są pewne granice, 20-25 lat. Także tak to mniej więcej wygląda. Chciałbym wam pokazać, bo ten samochód na tych pompowtryskach, jeszcze teraz najważniejsza rzecz, akurat, chociaż dla mnie to nie jest w ogóle ważne, ale dla kupującego to może jest ważne, silnik BMM, czyli ten najlepszy, ale jest to czysty przypadek, bo samochód i tak był ładny i na pewno właściciel by go kupił i tak na tą sprzedaż, bo sam sobą reprezentował naprawdę niezłą jakość i na te
kody silnika wcale nie zwraca uwagi, ale mamy tu BMM, czyli najtaniej regenerowalne wtryskiwacze. Tam ta pompa oleju niby już jest poprawiona i tak dalej. Jest w tym takiej grupie tego niskiego ryzyka tych 2-litrówek. Chociaż naprawdę nawet z tymi dziadowskiego ryzyka już sobie wszyscy radzą znakomicie. Tutaj 2, 3 to przynajmniej jak jest taka nawilżona, a nawet na suchej to zdziera, wali, bo naprawdę pompowtryski w przeciwieństwie do Common Rail'i mają taki niesamowitą taką siłę życia takiego w tym samochodzie i taką odczuwalną od razu, takie bez zawahania, czy jak odejmujemy gaz, to on się nie dusi. W Common Rail'i to takie następuje zero-jedynkowe, a tutaj puścisz, on dalej się toczy, dodajesz dalej, a w Common Rail'i to jak puszczasz, to tak jakby całe paliwo odcinało. Ja już jeździłem 3 i nie podoba mi się ten efekt i w 1.6 Common Rail'i w 2-litrówkach jest to, co jeździłem ostatnio, czy Leonem, czy Passatami tymi B8, czy Tiguanem. Mi się bardzo to nie podoba. I spróbujemy kawałek pojechać na autostradzie. Trochę zobaczymy, jaką ma elastykę ten samochód. Mogę powiedzieć, że naprawdę ma świetną elastykę. Miałem okazję tak sobie już trochę pojeździć i też na takiej tu szybkiej drodze. Zadziwiająca jest rzecz, że na przykład od 140 na tej 6. biegu do 180 to równo ciągnie takim jednym kopytem. Takie ma chęci. Mamy 120. Zwolnimy sobie do 100 wedle ograniczenia, ale naprawdę mega życiem się odznacza ten samochodzik. Tutaj też silnik bardzo fajnie chodzi, ale zobaczymy to na oględzinach zewnętrznych. Odpala też na widok kluczyka tak od razu. Common Rail'ce tak już nie odpalają, a te 2-litrówki czy 1.9, te stare silniki TDI na pompowtrysku tak fajnie lubią odpalić, tak od razu mają w sobie życie. Dobra, tu już mamy 120, a tu mam 5. bieg. No naprawdę mamy życie niesamowite w tym aucie. No tu jest na 5. Bierzemy 6. Bardzo niskie obroty, jadę 110 na godzinę, mam 2000 obrotów, może 2100. Wszystko to fajnie się prezentuje w czasie jazdy i naprawdę wrażenia są niesamowite. Bardzo fajnie chodzący, precyzyjnie układ kierowniczy, zawieszenie. Ja przynajmniej jak z tego co pamiętam Altea Toledo z tą brzydką dupą nie był taki sztywny, ten jest taki bardziej sztywny. Jak się po takich kolejnach idzie, tak bardziej go ściśnie, widzę. Nie tak się nie kołysze. Jednak jakby to zawieszenie było bardziej usztywnione. Może też cała linia niższe, całe nadwozie też to powoduje. Czujemy się tu jak najbardziej sportowo. Tutaj jest też te czerwone wszystkie podświetlenia. Teraz w nocy nie widać. Białe zegary z taką czerwoną jakby tymi wskazówkami. Ten komputer to jest taki czerwony. Ja to nazywam taki kurewski. Trochę wyrusz jakby wchodzący. Bardzo fajnie się to prezentuje. Mógłbym powiedzieć zawsze jak widzę, na przykład na 6, jak szybko wstaje, jest 120.
chce sobie ten samochód naprawdę fajnie żyć. Tak jak powiedziałem, za takie pieniądze naprawdę stajemy się bardzo, bardzo szybcy na trasie, na ulicy. To naprawdę jest to samochód bardzo szybki i zrywny w tych 2-litrówce na pompowtrysku, czego się nie da ukryć. Bardzo fajnie chodząca skrzynia biegów, taka krótka, te przełożenia nie są takie długie, dobrze trzymająca się gałka, pedały też obydwoje, czy tam sprzęgło, czy coś, w porównaniu na przykład do Tiguana z dużo świeższym rocznikiem, to tutaj sprzęgło chodzi tak delikatnie, leciutko. Nie słychać też żadnej dwumasy, takich rzeczy, co w Volkswagenach się nie zdarza zbyt często. Zawsze lubi to być słychać, zawsze mechanik mówi, że jak jest nowe, to tylko nie słychać. Być może ktoś tutaj nawet dwumasę niedawno wymieniał. Tutaj jako tako właściciel nie zostawił żadnej właśnie takiej historii. Trzeba się domyślać. Na przykład zadziwiający jest fakt, że ktoś tu wygląda na to, że cały układ hamulcowy, widocznie jakiś przegląd, musiał samochód jechać albo coś w tym rodzaju. Cały układ hamulcowy jest po prostu wymieniony na nowy. I to naprawdę wyglądają tam zaciski nowe, te wszystkie tłoczki, tam tarcze z przodu czy coś, żadnego rantu nie mają. No, wygląda jakby ktoś cały układ kierowniczy dosłownie wymienił niedawno, może rok temu, może mniej, trudno mi to ocenić, ale niedawno na całkiem nowy. Właściciel tutaj do tego auta też dodał opony zimowe. Widać, że tak ogólnie go poodkurzał, wyczyścił i zaprowadził gdzieś w Holandii do jakiegoś komisu i podejrzewam tam wziął z rozliczenia jakieś inne auto, coś takiego. To tak wszystko, czy te oponki, to wszystko zdał na czas sprzedaży, a to się właśnie chwali. Też wszystko tutaj, wszystkie klucze, koła zapasowe i tak dalej też jest na miejscu w tym samochodzie. I dzida. Ach, gdzie jak burza. Jak ktoś jakimś słabszym samochodem jeździł, nie wiem, benzyną jakąś, no trudno mi ocenić. To jak się tu przywrze do niego, to no, flaki wypruje. No to jest jednak 15-letni samochód i wypadałoby mu jakąś tam drobinkę pokory dawać. Ale kusi naprawdę do takiej agresywnej, mocnej jazdy, no, taki pożeracz autostrad i tak dalej. Jak to się ładnie zbiera. Jedna jeszcze taka fajna uwaga dla młodych ludzi, bo jakoś tak bierze w duchu, że jest to auto dla młodych ludzi, którzy dzisiaj mają po 20, 21, 23 lata, którzy w 2009-2010 roku nie mieli okazji jeszcze takim samochodem pojeździć, tak jak ja. Miałem takie auto, no to ile to już jest? 15 lat temu. I naprawdę w tamtych czasach, to mogę wam opowiedzieć, taką 2-litrówkę, chyba 115 000 przebiegu, coś takiego miała, w Toledo. To jak nią zacząłem jeździć, to się czułem tak, jakbym Boga za nogi złapał. Po prostu na trasie wtedy to nie było samochodów. Już musiało być jakieś 3-litrowe BMW, jakieś, nie wiem, jakie kozaki, żeby sobie dały radę z tym samochodem. A miałem, że te CB się woziło, to się ludzie nieraz pytali, co ty tam masz za silnik, nie? Co to jak to odeszło, jak zobaczyli. Takie miałem pytania, no takie czasy były po prostu. Także zobaczymy go jeszcze sobie z zewnątrz. No dzisiaj jest trochę mokro, ale postaram wam się pokazać tak mniej więcej, że fajny egzemplarz. Może się tak nie zabrudził.
zobaczymy sobie go, jak on tam z dołu wygląda, jak tam rdza, karoseria, jakieś szczeliny, silnik obejrzymy jak chodzi, pokażę wam też jak zapala, itp. itd. A właśnie, bo ja właśnie zapomniałem jedną rzecz. Jak mówiłem o tych, że dla młodych samochód, to chciałem zwrócić uwagę na audio, bo już w tamtym Toledo to już było super. Zajebisty jest jakość dźwięku i basu tutaj w tych drzwiach, bo one są takie jakby puste. Niesłychanie jakiś taki robią efekt subwoofera i do tego jest też czysty, te wysokie tony też są fajne, czyste i naprawdę mega wyśmienicie gra, że nikt się nie zawiedzie na audio w tych Altea, tak dalej i Leonie. Nawet nie ma basu. Taka głupia piosenka jest, ale naprawdę fajnie gra. Pociesznie tak i tak dodaje energii chyba do życia, jeśli chodzi o jakość tutaj audio. Bo to są na przykład renówki, są Bose, ale ja śmiem twierdzić, że w tym Leonie to lepiej gra byle jakie radio, jak w tych Bose nieraz przereklamowany. To może całkowicie zwykła wersja to gówno gra, a Bose lepiej, a tutaj byle co gra dobrze. Tak bym to ocenił. To jeszcze takie moja mała dygresja, co mnie jeszcze zdziwiło. Oprócz zawieszenia, że czuję jakby było inne, to fakt, że deski rozdzielcze w Leonie, możemy nawet ESP sobie, a później spróbujemy, że deski rozdzielcze w Leonie są z miękkiego takiego tworzywa, że są mięciutkie tu wszędzie. A Altea Toledo miała taką miodełkę a la carbon, z całego takiego twardego plastiku. Do takiego czegoś na przykład nie wiedziałem, że tak to wygląda w tych samochodach. To mnie naprawdę tak jakby trochę zadziwiło. Silnik fajnie chodzi, że żadnego jakiegoś głupiego dźwięku nie wydaje, że tam coś tam. No ja mam coś w droższym Tiguanie to gdzieś tam usłyszę, a tutaj tak fajnie, zdrowiutko chodzi. Coś tam może Volkswageny są bardzo znane, także jak ktoś sobie przyjedzie taki samochód kupić, to myślę, że będzie mógł spokojnie sobie jakiś komputer podpiąć, tam można wtryskiwacze, wszystko zobaczyć. Volkswagen zawsze był otwarty na te rzeczy i byle kto już teraz może sobie różne takie dane sprawdzić, że jakąś tą kondycję samochodu, silnika sobie potwierdzić w czasie zakupu. To jest też taki plus dla Volkswagenów. Tutaj chociaż jest Seat, no ale ja nazywam to Volkswagenem. Dobrze, to jedziemy teraz zobaczyć go z zewnątrz, jak on wygląda. W środku na te 240 000 kilometrów jakiś taki nie jest zniszczony. Siedzenia można powiedzieć śmiało, że w takich Seatach 150-200 tysięcy to już lubią być takie podniszczone w tych Seacikach, ponieważ no nie są one jakichś takich najzajebiściejszych jakości. Tak samo było też w Volkswagenach, Golfach, tych wszystkich Plusach. Tam te tapicerki miały słabe, się ugniatały tutaj te boczki, a tutaj całkiem fajnie wygląda. Lekko taka przetarcie na materiale, ale żadnych dziur nie ma, tylko po prostu widać, że ktoś to używał, co jest tutaj też takim widocznym plusem, jak przystało na ten przebieg. Kierownica też może ma jakby mocne słońce wyszło jakieś kształty, ale ogólnie nie jest jakaś w dotyku, to wygląda wszystko jednolity materiał i tak dalej. Jak po tych studzienkach jadę, to takie sztywne, głuchy dźwięk słyszę tylko. Fajna jest reakcja naprawdę na układ kierowniczy. Chociaż to jest tylko elektryczne wspomaganie, ale takie ta pozycja i to wszystko to mi przywołuje na myśl takie auto jak jakieś BMW 1 serii 1, coś takiego w ten deseń. Tu na trójce startuje się po prostu
kłóci o życie. Moim zdaniem nie powinno się tak upalać samochodu w tym wieku. Ale to wszystko chyba kwestia stanu technicznego. Nie ma żadnej piosenki fajnej. Mniej więcej tak to wygląda. Fajnie czysto, granic tam się nie zaczyna pierdzieć, już naprawdę trzeba przywalić. Oczywiście klimatronik dwustrefowy, ja sobie tutaj obniżyłem, żeby mi się nie robiło. Teraz takim pomarańczy widać, a w nocy jest fajne czerwone. To może na zdjęciach będzie widać. Oczywiście widać, że są jeszcze czujniki od powietrza. Ilość. Oczywiście tu mamy wszystkie światełka i tak dalej. Kierownica regulowana. Obydwa fotele można góra-dół sterować. Podłokietnika nie ma, ale to jest tak wyprofilowany samochód, że ta ręka i tak siłą rzeczy tak fajnie leży na tym. No i posłuchajmy sobie, jak ten silnik chodzi. Otworzymy. Nie słychać żadnych napinaczy, takich rzeczy, jakichś pasków. Myślę, że może powinien ten chód zachwycić takiego potencjalnego kupującego. Ale też wszystko wygląda, że jest oryginalne. Ja tu sprawdzałem te maski, wszystkie dachy, boki samochodów są w oryginalnym malowaniu, także nic nie było tutaj zdejmowane. Żadne błotniki, lampy pewnie też są w oryginale. Też wszystko te zderzaki, to wszystko ładnie leży około lampy. Widać, że ten zderzak nigdy nie był demontowany z tego samochodu, że tak jak on tutaj siedzi, tak siedzi od nowości. Lusterka to jest tak oryginalnie, się wyróżniają. No jest niestety ubrudzony, przykro mi. Także zobaczycie sobie na filmie jeszcze go takiego lepszego. Tu jest dojazdówka i wszystkie te kluczyki. Nie jest nic zgubione. Repsol. To taki olej kazali dać, czy co to? Jest fajnie. Podoba mi się ta szybka, jak jest wyprofilowana. Nie wiem właśnie, czy to z plastiku chyba zrobione. Z tyłu to tak wygląda, to jeszcze szmata została. Te siedzenia. No widać, że tu dzieci nikt nie woził. Po prostu. Isofiksy są. Te siedzenia nie są też żadne wywalone. Tak to mniej więcej wygląda od tej strony. Schowek, tu jest olej. O, olej też jest niedawno wymieniony. No jak ja właśnie musiałem wymienić, jak chciałem jeździć nim 3 dni, to po prostu już nie ryzykowałem. Felgi, jak widzicie, są takie słabe, ale mi się wydaje, no słabe, one tam w wyglądzie są ładne, tylko chodzi, że Seat Leon kojarzy się z takim kozakiem i tak dalej, a tutaj mamy takie spokojne felgi. Ale moim zdaniem chyba trochę nie jest mądre tak się rzucać na samochód, który fajne ma felgi, takie rzeczy. A co za tym się idzie, będzie mógł to oznaczać, że może być w poważnym zniszczeniu i po jakichś takich tuningach. Także takiego Leona spokojnego, a felgi nie są drogie, to chyba lepiej je sobie kupić, aniżeli polecieć, jak to się mówią, na ładne felgi. Dobrze, jeszcze może pokażę wam właśnie, bo rdza, bo to już kiedyś to sprawdziłem, jeśli chodzi o rdzę, to może nie wiem, czy rdza, ale tutaj odeszło od kawałek, jakby od kamienia odbiło, to tu takie delikatne jest coś, ale trudno powiedzieć, że to rdza jest, ale tutaj delikatnie jeszcze jedno miejsce, jakie znalazłem w całym samochodzie, delikatnie tutaj na błotniku się też robi pod spodem, coś się zaczyna dziać, a tak nigdzie nic nie ma. Z dołu tutaj te wszystkie progi
i tak dalej. To bardzo ładnie to wszystko wygląda. Tak to mniej więcej wygląda. Tutaj nic się nie dzieje na tym kroku. Wszystkie osłony też ma z dołu. Samochód no taki nie jest majstrowany, wszystkie szczeliny między drzwiami, wszystko się ładnie zamyka i tak dalej. Jakiś takich rys nie ma, ale gdzieś takie delikatne, chyba z tamtej strony, jak się w mocnym świetle spojrzy, są widoczne jakieś małe wniotki takie, których no musi być bardzo czyste i duże słońce, żeby to zobaczyć. W tej chwili tego nie zobaczymy. Szyby wszystkie ma na około 7, przednie z 18 roku. Ale jak mówiłem, maska to wszystko jest oryginalne. Cały przód, także ktoś na jakiś kamyczek musiał wymienić. Jak widzicie, samochód jakiś z życiem. Żadne jakieś błędy się nie zapalają. Ja już tak mu trochę dawałem. Jakby się coś miało rozwalić, to jakby się mówiąc już dawno powinno. Myślę, że nikt tak nie będzie jeździł, jak ja teraz tu pokazuję. Ponieważ by, można powiedzieć, też nie zarobił na to paliwo. A trzeba też tutaj dodać, że samochód wbrew temu, jaką ma moc i jak fajnie jeździ, nie pali zbyt dużo. Akurat takie samochody miałem, to jak się naprawdę go pociska, a gdzieś cię wyhamują, to max 6,5 litra na 100 spali, a jak będziesz naprawdę się starał, to 4,2, 4,3 na takiej jaździe eco-drivingu nie jest tu żadnym problemem. Też mogę od razu powiedzieć, że też ten samochód pali mniej jak 1.9 TDI 105 koni BXE, ponieważ taki samochód też kiedyś miałem i tam było 5 biegów i tak dalej, i on jak takimi 6,5 spalił, to tamten mi na autostradzie 7,5 chlał, także mnie to nawet denerwowało, bo to nie dość, że to tak nie było tego samego przyspieszenia, tej samej frajdy, a jeszcze tak wcinało paliwo. Te 2-litrówki Common Rally, już te nowoczesne silniki tak zwane, też palą mało, to tam się nie da ukryć. Te 2-litrówki, a 1.6 znowu będzie więcej palić. Chyba że będziemy jeździć naprawdę jakimś mega eco-drivingiem. Auto, to którym jedziemy tutaj jest wystawione, będzie na sprzedaż. Takie krótkie podsumowanie może właściwie dla kogoś, kto jest zainteresowany zakupem. To auto bezwypadkowe, tutaj praktycznie cały mierzyłem, to jest oryginalny. Może trochę więcej mikronów na tylnej klapie widziałem, że jest, ale nie ma żadnej szpachtli, tylko naprawdę 40 mikronów więcej jak naokoło, to być może tam coś było kiedyś usuwane. Także bezwypadkowy samochód i bez nawet jakichś tam stłuczek i tak dalej, podejrzewam, bo nie widać, żeby ktoś coś demontował, łącznie z przodem. Także lakierniczo i technicznie bezwypadkowy. Niski przebieg 243 tysiące. Jest to samochód holenderski, ma tutaj żółte blachy na sobie, prawdziwe swoje, także w ogóle taki się Karpas czy coś można od razu sobie ściągnąć i zobaczyć. Nie ma nic takiego, żeby gdzieś to się dało ukryć. Co tutaj dalej? Jeszcze jaki plus? A tutaj jest jeszcze tam, mamy olej wymieniony tutaj ze względu na to, że trzeba było trochę tym samochodem pojeździć. Gdzieś tak z 400 km może, bo dzisiaj już 38 zrobiłem, teraz było zrobione, także jest nowy olej. Jest też komplet na stalowych felgach zimówek do niego. Bardzo ładnie tak w rzędzie wszystkie się mieszczą w bagażniku. Są to oryginalne felgi 16, nie zardzewiałe, takie w dobrym stanie.
Myślę, że się na pewno każdemu przydadzą na zimę. Zawsze jakiś bonus. No oprócz tego, co w tym aucie cenię, że fajnie zapala, szybko, fajnie silnik chodzi. Już taki teraz jak nagrzany jest, to taki cichuteńki. Żadnych rolek, nie słychać żadnych dwumas, nic nie klepota. Myślę, że to takie rzeczy, które decydują o tym, że widzimy, że ten samochód jest w całkiem fajnym stanie, jak na swój wiek i przebieg. Także to będzie na tyle w tym filmie. Dziękuję wszystkim za uwagę. Jak mogłem, jak umiałem, tak pokazałem wam Leona. Film taki, można powiedzieć, już będzie historyczny, ponieważ no takie auta i takie filmy to niedługo przejdą do historii, bo wiadomo, ekologia i tak dalej, i pewnie to kiedyś wyginie, ale myślę, że w jakimś fajnym stanie taki Seacik za 40 lat, to jak się ktoś przejedzie, to jeszcze za 40 lat powie, że wow, to były kiedyś samochody, jak to się zbierało i tak dalej, po tych wszystkich elektrykach, to będzie coś fajnego. Do zobaczenia, do usłyszenia, zapraszam do subskrypcji.